Ekosystemy mają pewną odporność na antropopresję. I do tego momentu, kiedy ta antropopresja nie przekracza pewnego progu, mogą absorbować na przykład większe ładunki zanieczyszczeń. Natomiast kiedy przekracza ten próg, spada wtedy ich odporność, ale wyraża się to spadkiem produktywności, bioróżnorodności, no i jakości wody, jeśli mówimy o ekosystemach wodnych. Według Schaeffera powrót do tego stanu wymaga dużych nakładów, dlatego że nie da się wrócić po tej samej trajektorii. A ekohydrologia dzięki dwóm formom działań umożliwia wrócenie po znacznie mniej kosztownej trajektorii. Po pierwsze, dostarcza metod, które redukują presję, takich metod jak na przykład wysoko efektywne strefy buforowe lub hybrydowe rozwiązania łączące oczyszczalnie ścieków z sekwencyjnymi systemami doczyszczającymi, podczyszczającymi. Dlaczego takie sekwencyjne, takie wzmacnianie oczyszczalni ścieków jest ważne? Otóż typowa oczyszczalnia ścieków redukuje fosfor, główny czynnik eutrofizacji, generowania toksycznych zakwitów z 10 mg do 2, do 1 w najlepszym wypadku. Tymczasem ekosystemy mają odporność na poziomie 100 mikrogramów, czyli 10-krotnie mniejszą. I stąd niezbędne jest uzupełnienie tej efektywności właśnie sekwencyjnymi systemami. Takie rozwiązanie zostało skonstruowane po raz pierwszy w Rosprzy, gdzie systemy opracowane dla podczyszczania wód burzowych zostały przez panią profesor Kietrzyńską udoskonalone i dostosowane do podczyszczania ścieków. I w tej sytuacji, kiedy przepływy są optymalne, ten system na tyle poprawia jakość wody, że woda odprowadzana jest lepsza niż w rzece. Także tutaj tkwi ogromne pole do badań, do ulepszeń, ponieważ te presje są bardzo istotne. Nazywamy to intermediate impact, czyli taki pośrednie, nie te maksymalne oddziaływania negatywne, ale z kolei stanowią one około 50% ładunków fosforu, azotu właśnie ze słabo działających oczyszczalni ścieków, spływów z pól, wód burzowych z miast. I ekohydrologia jest nauką, która przez zrozumienie interakcji między procesami hydrologicznymi i ekosystemami umożliwia tworzenie tych innowacyjnych rozwiązań bliskich naturze, które eliminuje, redukuje znacząco te oddziaływania, które są krytyczne dla poprawy jakości w naszych wodach śródlądowych i w Bałtyku. A jakie rozwiązania ma na swoim koncie ekohydrologia? Zapytaliśmy o to ekspertów w tej dziedzinie. Obiecującym rozwiązaniem z zakresu biotechnologii ekohydrologicznych są sekwencyjne systemy biofiltracji ścieków dedykowane małym oczyszczalniom ścieków. Te rozwiązania wprowadzane są już w kilku miejscach w oczyszczalniach i dają bardzo dobre rezultaty. Redukcja stężeń związków biogennych sięga 93–97%, ale również te systemy mają zdolność do akumulacji związków dioksyn i związków dioksynopodobnych, ale również metali ciężkich. Sekwencyjne systemy biofiltracyjne wykorzystują naturalne procesy zachodzące w środowisku, zarówno procesy chemiczne, fizyczne, jak i biologiczne i zbudowane są z układu sedymentacyjnego, filtracji, geofiltracji i biofiltracji, w których to systemach zachodzą procesy bioremediacji i fitoremediacji z wykorzystaniem roślinności. Badania podstawowe w ekohydrologii są niezwykle ważne, ponieważ one pokazują całe spektrum różnorodności procesów, ich specyfiki w różnych ekosystemach, a zrozumienie tych interakcji dopiero daje podstawę, żeby tworzyć rozwiązania bliskie naturze. I w ten sposób właśnie powstał sekwencyjny system biofiltracyjny do podczyszczania wód burzowych, a także do poprawy efektywności oczyszczalni ścieków.
Geneza była dość skomplikowana. Model biotycznej regulacji testowaliśmy na Lubrzance. No i po powtarzaniu, bo jednak badania takie muszą być w całym systemie rzecznym, nad dynamiką zespołów ryb, bezkręgowców, producentów pierwotnych, mieliśmy pewne wyniki, które w żaden sposób nie dawały się wyjaśnić. Otóż odcinek strumienia, który wyglądał na piękny, naturalny, silnie zacieniony, z znakomitą kompleksowością siedlisk, był prawie bezrybny. No i na początku próbowaliśmy, nie przestrzegając zasady brzytwy Ockhama, interpretować to, że może tam powyżej był wyrąb lasu, może inne przyczyny. Natomiast w końcu jednak okazało się, że to konsekwentnie się powtarza tego niezwykła, niska produktywność biologiczna. Dokładniej zaczęliśmy badać produkcję pierwotną. Okazało się, że silnie zacieniony odcinek to miejsce, w którym występują krasnorosty. Glony niejadalne dla bezkręgowców, a nie ma okrzemek zielenic. No, Gajowy zgodził się, żebyśmy zrobili eksperyment. Wycięliśmy fragment tutaj tych leszczyn nad brzegiem, wprowadziliśmy światło. Natychmiast przebudowała się struktura zespołów glonów. Otóż 10-krotnie wzrosła biomasa okrzemek, które zawierają dużo tłuszczu i dlatego budują łańcuch troficzny bardzo efektywnie, natomiast krasnorosty prawie że zniknęły. No i tutaj był klucz do tego, że oprócz wapnia, który z jednej strony strąca fosfor, zasila peryfiton i zwiększa produkcję pierwotną, to drugim niezwykle ważnym czynnikiem jest dostęp światła i te dwa czynniki muszą być w takim razie optymalizowane w takich sekwencyjnych systemach, gdzie próbujemy w skondensowany sposób naśladować procesy, które zachodzą w rzece. Oczywiście badania czy analiza literatury nad wetlandami też była ważna, bo kiedy przeanalizowałem bardzo duże spektrum efektywności tych skonstruowanych mokradeł do podczyszczania wód burzowych w miastach, stwierdziłem, że jest jedna bardzo prosta zależność. Im więcej zawiesiny wchodzącej, tym wetland, tym to mokradło gorzej działa albo działa ze zmienną efektywnością. Następuje kolmatacja złoża. Stąd zastosowałem piaskowniki i komorę wstępną, sedymentacyjną, intensywnej sedymentacji, gdzie jeszcze lamele spowodują opadanie, kurtynę przed barierą geochemiczną z geowłókniny i potem dopiero właściwie proces, dlatego że kolmatacja tego złoża biologicznego, trzcinowiska, no oczywiście jest elementem, który zaburza jego funkcjonowanie, efektywność, ogranicza procesy tlenowe. I stąd badania podstawowe są niezwykle ważne, dlatego żeby zawsze nieprzewidywalne sytuacje, które się pojawiają, rozwiązać w sposób optymalny. Rozwiązania hybrydowe wdrożone prototypowo w projekcie w Arturówku są to rozwiązania, które integrują z jednej strony podejście hydrotechniczne, podejście typowo inżynieryjne do procesów podczyszczania wód, z drugiej strony łączą rozwiązania biologiczne z wykorzystaniem rozwiązań bliskich przyrodzie, z wykorzystaniem systemów roślinnych, z wykorzystaniem kamienia dolomitowego, który bardzo dobrze eliminuje związki fosforu wprowadzane do zbiorników wodnych. Integracja rozwiązań hydrotechnicznych z biologicznymi charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością, od 60 do 90% zanieczyszczeń wprowadzonych do ekosystemów wodnych. Redukcji ulegają substancje biogeniczne odpowiedzialne za rozwój sinic w zbiornikach wodnych, ale i również ulega zawiesina transportowana, wypłukiwana z terenu miejskiego i wprowadzana do zbiorników wodnych. Za to rozwiązanie odpowiedzialne są podziemne separatory, które z jednej strony są niewidoczne, nie szpecą w krajobrazie, nie przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu, ale skutecznie redukują zanieczyszczenia, które z miasta wprowadzane są do rzek czy ekosystemów wodnych.
W rozwiązaniach biotechnologicznych, które stosujemy w systemach tworzonych na bazie Nature-Based Solution, ważnym elementem są mikroorganizmy. W tym wypadku udało nam się pozyskać ze środowiska bakterie autochtoniczne, które odgrywają istotną rolę w transformacji związków azotu i między innymi w tej chwili posiadamy specyficzne kultury takich bakterii, które aplikujemy w nowo konstruowane systemy sedymentacyjno-biofiltracyjne oraz aplikujemy również w nowo konstruowane bariery do przechwytywania toksycznych form azotu. Organiczne płyty obornikowe są to rozwiązania, które wdrażamy, aplikujemy w skali krajobrazu w zlewniach rolniczych i polegają one na wprowadzeniu w głąb profilu glebowego różnego rodzaju naturalnych materiałów węglowych, które przemieszane z ziemią, z tego miejsca, w którym one są budowane, tworzą takie miejsce, w którym podczas dekompozycji tych materiałów węglowych stanowią one bazę pokarmową dla naturalnie występujących w profilu glebowym bakterii denitryfikacyjnych i one mają w tym miejscu takie optymalne siedlisko do neutralizacji, do transformacji azotanów napływających jako zanieczyszczenie od strony zlewni, czy od góry jako składowiska obornika i azotany te są transferowane do form bezpiecznych środowiskowo do azotu cząsteczkowego. Prawidłowe funkcjonowanie tych bakterii jest uzależnione od dostępności węgla organicznego, którego niestety w naturalnym krajobrazie brakuje wraz z głębokością i stąd pojawia się problem odpływu dużych ilości azotanów z obszarów intensywnie użytkowanych rolniczo, ponieważ naturalne procesy, które tam zachodzą, nie są w stanie przetransferować tychże zanieczyszczeń antropogenicznych do form bezpiecznych środowiskowo. Jednym z podstawowych procesów naturalnych, który jest wykorzystywany w ekohydrologicznych rozwiązaniach bliskich naturze, jest proces adsorpcji, czyli wychwytywania zanieczyszczeń na powierzchni różnego rodzaju materiałów stosowanych w naszych rozwiązaniach. Badając ten proces zarówno w skali laboratoryjnej, jak i w naszych systemach funkcjonujących w miastach czy na terenach rolniczych, zaobserwowaliśmy wiele procesów, które pozwoliły nam na stworzenie własnego materiału, lekkiego kruszywa ceramicznego opłaszczonego biopolimerem, w skrócie bioker, które skutecznie usuwa zanieczyszczenia takie jak fosfor czy pestycydy z wód płynących. Jednym z atutów tego rozwiązania jest możliwość odzysku materiałów cennych nawozowo, takich jak fosfor, które później mogą być ponownie zastosowane w uprawie roślin. To wpisuje się idealnie w koncepcję ekonomii cyrkularnej, czyli jednego z obecnych priorytetów Komisji Europejskiej. Trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesne gospodarki bez zasilania ich innowacjami pochodzącymi od naukowców. Dzięki transferowi wiedzy i technologii te nowatorskie pomysły mają szansę być przełożone na praktykę, dając korzyści nie tylko firmom, ale też całym społeczeństwom. Ten efekt synergii aspektu naukowego, wdrożeniowego oraz społecznego daje projekty o najwyższej wartości, czego przykładem są projekty ekohydrologów realizowane na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.